Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu W ogniu pytań. Dzisiejszym moim gościem jest Iwona. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj Oskar, witam wszystkich bardzo serdecznie. Iwono, powiedz, czym się zajmujesz tutaj w Holandii, bo masz jakby takie dwie gałęzie, dwie branże, w których działasz. I powiedz widzom, słuchaczom, czym się zajmujesz? Jestem rekruterem. Prowadziłam własną działalność. Otworzyłam swoją markę osobistą Iwona Doradzi, która funkcjonuje do dzisiaj i będzie funkcjonowała. Póki co na razie Iwona Doradzi pomaga rodakom w znalezieniu odpowiedniej pracy zgodnej z umiejętnościami, kwalifikacjami w Holandii. Okej. A czy to jest, czy działasz jako taka jakby agencja pracy, czy jako bardziej jako pośrednik, który pomaga znaleźć pracę innym osobom? Jako agencja rekrutacyjna, czyli do różnych firm rekrutuję osoby. Są to przede wszystkim zaufani, sprawdzeni klienci. Z racji tego, że od 2011 roku związana jestem z branżą pośrednictwa pracy, więc jak gdyby rynek holenderski jest mi bardzo dobrze znany. A powiedz mi, w jakich gałęziach przeważnie można u ciebie znaleźć pracę, w jakich branżach? Głównie w branżach logistycznych, także na wyższe funkcje i bardziej chciałabym w przyszłości skupiać się, aby pomagać osobom właśnie ambitnym, które już są na terenie Holandii, znają język, które po prostu chcą od życia czegoś więcej. Niekoniecznie mają doświadczenie, bo w końcu też gdzieś to doświadczenie możemy zdobyć. I też już wielokrotnie udało mi się pomóc takim osobom, gdzie po prostu zobaczyłam w nich talenty i odpowiednio nimi pokierowałam. I to jest taka dla mnie ogromna nagroda za to, co robię. Czyli tak jak zrozumiałem, pomagasz głównie Polakom. Czy jakimś innym nacjom również, czy Holendrzy też do ciebie się mogą zgłosić na przykład w poszukiwaniu pracy? Tak, głównie taką grupą docelową to są moi rodacy. Okej. A powiedz mi, jak w ogóle geneza powstania tego pomysłu, żeby pomagać rodakom w poszukiwaniu pracy, w samorozwoju, nazwijmy to. Co było początkiem tego? Fajne pytanie i dziękuję ci za to, że pytasz o to, bo nigdy też nie mówiłam o tej genezie i bardzo miło mnie teraz zaskoczyłeś. Przyjechałam tutaj może powiem tak pokrótce, w 2009 roku. Nie przyjechałam tutaj absolutnie za pracą. Zawsze mówiłam, że nigdy nie będę pracowała w Holandii, nigdy nie będę pracowała na szklarni, a że życie potoczyło się jak się potoczyło. Poznałam chłopaka, który właśnie pracował tutaj w Holandii. Przemek, jeżeli oglądasz, to serdecznie pozdrawiam. Generalnie było tak, że wtedy w tym czasie kończyłam studia, geografia, kierunek turystyka. Moim marzeniem było po prostu zostać przewodnikiem albo pilotem wycieczkowym. No ale że pojawił się ten chłopak, Iwona, ja tu, ty tam. Mówię, no dobra, to spróbuję, przyjadę na 4 miesiące. No i tak się właśnie życie potoczyło, że jestem już 15 lat. Oczywiście praca, jak większość wszystkich tutaj naszych rodaków, zaczynało szklarnia, produkcja, więc także tak zaczęła się moja przygoda. Natomiast zawsze moim taką wewnętrzną potrzebą pomaganie drugiemu człowiekowi, praca, służenie ludziom. I właśnie kiedy zobaczyłam, że są możliwości tutaj pracy jako koordynator, zaczęłam uczyć się języka holenderskiego sama, przychodziłam po pracy, takie miałam założenie, 2 słowa dziennie. No i po roku czasu zaczęłam pracę w firmie Holland Contracting, w pierwszej agencji pracy na stanowisku koordynatora. No i tak później potoczyła się moja kariera.
potoczyła się tak, że po prostu bardzo poświęciłam się ludziom. Do tego stopnia, że bardzo przytyłam, bo tylko moje życie, po prostu zapomniałam totalnie o sobie, żyłam problemami innych, po prostu jak gdyby chciałam wszystkim pomóc. Zapomniałaś o sobie. I zapomniałam o sobie. I przyszedł właśnie taki moment w 2015, początek 2016 roku, że no już doszłam do takiego stopnia, że prawie ważyłam 90 kilo. Przepraszam, wzruszam się, bo to takie jest dla mnie bardzo mocne doświadczenie. No i przyszedł taki moment, że po prostu postanowiłam, żeby coś zmienić w swoim życiu. I doszło do mnie, że wtedy zrobiłam tak, że po prostu zrezygnowałam z jednej pracy i powiedziałam sobie, że żeby coś zmienić w swoim życiu, no to muszę zacząć od siebie. No i postawiłam wszystko jak gdyby na jedną kartę. Wyjechałam do Polski, odcięłam się totalnie, no i podjęłam decyzję, że biorę się za siebie. Że biorę się przede wszystkim za to, żeby zmienić siebie, swoje ciało i żeby tak naprawdę wrócić do tamtej dawnej Iwony. No i tak się potoczyło właśnie, że tak zrobiłam i dzisiaj już wiem, że wszystko, co powstaje w naszym umyśle, dąży do manifestacji. Udało mi się schudnąć wtedy bardzo dużo i powiem Ci, Oskar, że po prostu moja determinacja była tak silna, że codziennie lasami, dzień w dzień, 21 kilometrów jeździłam. No i kiedy przyszedł taki, nikt tak naprawdę wtedy też we mnie nie uwierzył, ale ja tak ja tak bardzo w siebie uwierzyłam i to jest właśnie to, co też bym powiedziała, że nie ma nic mocniejszego w nas, jak wiara własnych siebie. No i zaczęłam chudnąć, zaczęłam po prostu wracać do siebie, zaczęłam obcować z naturą, ten las mi bardzo dużo dawał, ja po prostu czułam taką wewnętrzną radość, takie po prostu szczęście, że wracałam znowuż do tej swojej mocy. No i kiedy już schudłam 20 kilo, to już naprawdę byłam w cudownym momencie swojego życia, poczułam taką wolność i w ogóle poczułam takie skrzydła, że w końcu na nowo te skrzydła, które po prostu się łamały, one zaczęły odbudowywać się na nowo. I pamiętam, jechałam lasem, była przepiękna pogoda, słońce tak opadało, takie fajne promienie słoneczne, bo to już było pod wieczór. I tak przyszło do mnie, że Iwona, co dalej w twoim życiu? I tak zadałam właśnie sobie to pytanie, że co dalej? I zaczęłam prowadzić taki dialog sama ze sobą, że kurczę, ja lubię to, co robię, ja to kocham. Ja kocham pomagać ludziom i tak naprawdę ta praca dawała mi ogromną satysfakcję. I wtedy tak, to czemu nie dla siebie? Czemu całe życie dla kogoś, a nie dla siebie? No i wtedy powstała Iwona Doradzi, bo tak każdy do mnie przychodził, a Iwona, podpowiedz mi to, a doradź mi to, a co myślisz o tym? Więc zawsze było tak, Iwona, pomóż, Iwona, doradź. No i narodziła się Iwona Doradzi, której misją jest pomaganie moim rodakom. I właśnie wtedy sobie pomyślałam, że to teraz ja będę decydowała, gdzie po prostu wskażę drogę osobie, która do mnie przyjdzie. I to było niesamowite, bo pracując w biurze pracy, no to miałam swoich klientów przydzielonych, więc jak gdyby musiałam zawsze kierować ich do nich. A tutaj, w moim przypadku, ja widziałam człowieka potencjał, na przykład, że kurczę, on może pracować, powiedzmy, zawsze się pytałam, co lubisz robić, co chcesz robić, w czym byś się sprawdziła i niekoniecznie, no tutaj miałam też niesamowitą historię, którą doświadczyłam, że właśnie chłopak bez naprawdę dachu nad głową i życie mu się zawaliło, trafił po prostu na stanowisko koordynatora. Także gdzieś tam widziałam te talenty w drugim człowieku. Oczywiście
nie tylko te talenty, ale też po prostu to, co ten człowiek lubił robić i chciał robić, więc mogłam jak gdyby tym wszystkim puzzlować. Czyli tak powiedzmy starasz się indywidualnie do każdego człowieka dobrać odpowiednią pracę, a nie, że po prostu mamy dzisiaj miejsce w tej firmie, to wskakuj tam. Tak, dokładnie. Okej, a co powiedz najbardziej cię jakby motywuje do pomagania osobom w znalezieniu tej pracy, w rozwoju zawodowym? Wiesz co, teraz troszeczkę czasy też się zmieniły, powiem szczerze. I troszeczkę czuję, że ta rekrutacja już pomalutku będzie odchodziła na drugi, że tak powiem, brzeg, odpływała, ponieważ czuję, że już wewnętrznie to, co miałam zrobić, zrobiłam, ponieważ pomalutku praca nie sprawia mi radości. Mówię szczerze. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo doświadczyłam i też doświadczyłam nie tyle tej... Ja to, co robię z serca, ale nie zawsze dostawałam to serce z drugiej strony i spotykałam się naprawdę z różnymi sytuacjami. Mogłabym książkę na ten temat napisać, ale to zostawię dla siebie i widzę, jak ludzie mogą być też niewdzięczni, ile było po prostu też i do dzisiaj jest takiego kłamania, bo czasy się zmieniają, Oskar, to przychodzi już teraz też inne pokolenie, ja nie mówię, że wszyscy, ale narodziły się we mnie już po prostu inne wartości, którymi chcę dzielić się dalej i oczywiście Iwona Doradzi zostanie, ale ona z czasem będzie przekształcona w zupełnie innym kierunku, ale to jeszcze niech zostanie na razie będzie taką tajemnicą. Drogi widzu, słuchaczu, jeżeli chcesz pomóc w rozwoju tego podcastu i tworzeniu jeszcze lepszych treści, możesz wesprzeć ten kanał, stawiając mi wirtualną kawę. Link do strony znajduje się poniżej w opisie tego podcastu. Każda kawa przynosi ogromną radość i motywację i przy okazji pozwala tworzyć coraz lepsze treści. Nie zapomnij również o 2 ważnych krokach: kliknięciu subskrypcji oraz zostawieniu komentarza. Dzięki nim algorytm YouTube pozwoli dotrzeć do nowych odbiorców. Jeżeli ta rozmowa wam coś otworzy, coś pięknego wam pokaże, zainspiruje, to po prostu podeślijcie ją dalej, bo to pomaga promować fajne, wartościowe materiały na tym kanale. A tymczasem wracamy już do materiału. Powiedz mi, jakie są najczęstsze problemy, z jakimi do ciebie zgłaszają się ludzie? Ojejku, przeróżne, powiem ci, Oskar. Głównie to takie, jeżeli chodzi o na przykład, że są oszukani przez pracodawcę albo mają problem na przykład z Solarisami, mają problem z pracą, albo szukają pracy, albo na przykład są na chorobowym, pytają się o różne takie kwestie prawne, ponieważ ja na Iwonie Doradzi bardzo często staram się dawać informacje na temat prawa pracy holenderskiego. Dużo też czytam, też skończyłam SNCU, to jest odnośnie CAO, ABU, CAO, mam dyplom państwowy, także też bardzo lubię właśnie czytać, dowiadywać się i przede wszystkim też uświadamiać ludzi, żeby czytali, żeby zapoznawali się z kontraktami, bo często jest tak, że po prostu ludzie nie wiedzą, podpisują, a później jest tak, jak jest. A czy to prawda, że pracodawca powinien zapewnić kontrakt w języku polskim? To znaczy... Bo słyszałem już różne wersje i sam nie wiem, jak to do końca jest. To znaczy nie do końca musi w języku polskim. My jako na przykład obcokrajowcy, jeżeli dostajemy kontrakt w języku holenderskim,
to my mamy prawo poprosić pracodawcę, aby nam przesłał na maila, bądź jeżeli dostajemy w formie papierowej, żebyśmy go sobie wzięli do domu, na spokojnie przetłumaczyli, żebym ja wiedział, co podpisywać. Tutaj chodzi o to, żebyśmy po prostu, nawet jeżeli dostaniemy kontrakt w języku holenderskim, żeby nie podpisywać dokładnie, w ciemno. żeby nie podpisywać w ciemno, bo naszym obowiązkiem jest po prostu zapoznać się z tym i my mamy do tego prawo. Jasne. Jakie są najczęstsze wyzwania, z którymi spotykasz się w pracy z klientami? No bo wspomniałaś o tym hejcie, powiedzmy, o tym braku wdzięczności, jakiejś zawiści. Ostatnimi czasy spotykam się z tym, że jest bardzo dużo pracy na rynku holenderskim i były czasy naprawdę od 5 lat, te ostatnie 5 lat, w tym roku to tak już zaczyna być znowuż robić się prawdziwa rekrutacja, ale przez te 5 lat to naprawdę były czasy pracownika, że obojętnie gdzie ktokolwiek zadzwonił, czy z językiem, czy bez, on miał pracę. I ludzie po prostu, to był taki totalny chaos, bo na przykład ludzie dzwonili do mnie o pracę, ale oni też dzwonili do 20 różnych agencji. Na przykład były wyzwania takie, że ja osobę zrekrutowałam, wysłałam, a tutaj się okazało, że UFO porwało, się śmieję, bo nie było już kontaktu. Pracodawca do mnie dzwoni, klient, gdzie jest ta osoba. Więc tak naprawdę bardzo z perspektywy czasu widzę taką nieszczerość. Nie odbierają telefonów, jednak nie szanują tego czasu rekrutera, bo ja poświęcam czas na to, żeby osobę zrekrutować i to jest też mój czas. A ludzie po prostu jak gdyby zwracają się do mnie, a później dzwonią do 10 różnych agencji. Ja nie widzę w tym problemu, ale po prostu powiedz, Pani Iwono, dziękuję. Nie jestem zainteresowany, rezygnuję, bo ja to już jest swoją drogą, ale ja odmawiam tej pracy też drugiej osobie. Więc to jest to, że tutaj właśnie to jest na porządku dziennym. Też się zdarza, że na przykład do mnie osoby dzwonią, no i szukają tej pracy, no to zawsze się pytam, co się stało, dlaczego szukasz teraz, gdzie pracowałeś, to są standardowe pytania. No, bo na przykład zostałem oszukany przez agencję. Ja teraz pracuję w takiej jednej właśnie fajnej holenderskiej agencji pod Rotterdamem, jako rekruter też. I my tam każdą osobę weryfikujemy, która się do nas zgłasza. I często jest tak, że ja dzwonię do tej agencji, a to, że mam też dużo już kontaktów, znajomości, to po prostu dostajemy informacje z pierwszej ręki i tu się okazuje zupełnie co innego, że na przykład osoba kogoś pobiła, albo się napiła, albo miała problemy narkotykowe. Także z tym się po prostu zmagam i to jest to, co mnie już w tej pracy po prostu wypala, męczy, bo powiem tak, że ja mierzę człowieka zawsze własną miarą. U mnie każdy ma szansę. I ja zawsze staram się dostrzegać to dobro w człowieku, a nie to zło. I to mnie po prostu gubi też jako rekrutera. Tak, gdyby taka sytuacja zdarzała się, nie wiem, raz na jakiś czas, ale jeżeli codziennie się z tym zmierzasz, tak, no bardzo to jednak często, jest to męczące i wypalające, tak, bo ile można w kółko dokładnie ten temat. Powiedz mi, jak w tym momencie oceniasz rynek holenderski pod kątem pracy dla Polaków? Czy zauważyłeś taki trend, że jednak naszych rodaków pojawia się coraz mniej? Chodzi mi o migrację z Polski. A może inne jakieś nacje jakby przejmują nasze miejsce? Tak, zauważyłam. Też bardzo dobre pytanie, Oskar. Ten rok mi bardzo dużo pokazał. Znowuż, tak jak powiedziałam, 5 lat wstecz, te ostatnie 5 lat do tyłu, no to naprawdę to było na takiej zasadzie, że ludzie mieli pracę można powiedzieć, od już, a teraz znowuż zaczynamy robić szczegółową taką rekrutację.
Mało tego, Holendrzy, tak jak zawsze, oczywiście dla nich Polacy są bardzo dobrymi pracownikami, ale też pomalutku bardzo fajnie sprawdzają się Hiszpanie, Portugalczycy, Mołdawia, także są już też naprawdę bardzo dużo agencji, skupia się na właśnie tych krajach i są to naprawdę bardzo dobrzy pracownicy. Właśnie wymieniłaś 3 nacje, które poza Hiszpanami, ale Portugalia, Mołdawia i ja bym jeszcze dodał Chorwacja. Tak, Właśnie z takimi osobami też pracuję w tym momencie, dlatego stąd moje pytanie właśnie, czy tak. potwierdzasz ten trend właśnie? Tak. Ja też rozumiem naszych rodaków, ponieważ jeżeli chodzi o Portugalię, to tam jeszcze te ceny, jest jeszcze różnica, tam jest tanio. Polska jednak już jest bardzo drogim krajem, więc kiedyś nam się naprawdę tutaj opłacało przyjeżdżać, zarabiać. Tutaj życie w Holandii jest też bardzo drogie i rzeczywiście są podwyżki stawek minimalnych, aczkolwiek koszta wzrastają. Ja sama to widzę po sobie, też tutaj mieszkam sama, jestem sama, żyję i nie ma lekko w sensie takim, że ja pamiętam, kiedyś mogłam sobie naprawdę oszczędzić, a teraz to tak naprawdę sama się zastanawiam, czy nie wrócić do własnego kraju, bo w Polsce bym miała to samo, jeżeli bym też mieszkała, pracowała i z drugiej strony jestem u siebie, tak? A tutaj zawsze jestem na obczyźnie, jakby nie patrzeć. Jasne, przynajmniej moim zdaniem te czasy sprzed 20-30 lat, gdzie wyjeżdżało się za granicę, żeby powiedzmy przez oczywiście, rok, dwa lata się dorobić i wrócić do Polski, kupić dom czy wybudować dom, to już dawno minęły. Tak. Też jeszcze, przepraszam, przerwę, Oskar, wiesz, są osoby, które naprawdę chcą tutaj przyjechać, zarobić, bo mają rodziny w Polsce, ale na przykład niektóre prace na produkcji nie zapewniają też godzin, bo ludzie na przykład pracują po 20, po 30 godzin i tak naprawdę jest to od nich niezależne. Tak samo jest z magazynami, dlatego ja bardzo też często podkreślam, bo ludzie na przykład nie chcą pracować na szklarni, ale na szklarni robi się najwięcej godzin, bo znam znajomych, którzy przyjeżdżają tutaj po 15 lat i oni przyjeżdżają na sezon, pracują po około 50 godzin i dodatkowo jeszcze dostają bonusy i sobie w październiku jadą i z tych pieniędzy sobie fajnie funkcjonują. Więc to jest też takie właśnie, co ja zauważyłam zgubnego, jeżeli tutaj na przykład są osoby, chcą naprawdę zarobić, myślą, że po prostu większa stawka im zapewni, że będą mieli większe zarobki. My tutaj zarabiamy od godziny. Tyle, ile godzin przepracujemy, za tyle mamy wypłatę. Im większa stawka, tym większa kwota brutto. A im większa kwota brutto, tym większy podatek. Więc tego nie wiemy, nie? Każdy kij ma 2 końce. A powiedz mi, czy ten trend właśnie, że przyjeżdżało się tam na 2-3 miesiące na taką pracę wakacyjną do Holandii, czy to się jeszcze w ogóle opłaca? No bo załóżmy, że ceny Polska-Holandia są na podobnym poziomie. Wiadomo, że w Polsce te zarobki są ciut jeszcze niższe, ale z każdym rokiem ta różnica się jakby zaciera. Czy jeszcze się to opłaca? Tak, myślę, że jeszcze się opłaca, ale to muszą być takie prace, gdzie osoby przyjeżdżają i one rzeczywiście pracują. Że one po prostu idą, są sfokusowane, że robię nawet maksymalną ilość godzin, 60, a mam też taki projekt, co prawda już tam teraz nie rekrutuję, ale na przykład były cebulki, sortowanie cebulek, tulipanów, 4 tygodnie tam naprawdę po 60 godzin, nieraz po nawet więcej, ale te osoby wiedziały, że one chcą mieć strzał, przyjechać, zarobić, dziękuję i wyjechać. Bo tak jak tutaj przyjeżdżamy i gdzieś tam mówię, no pracujemy po 20-30 godzin, do tego musimy opłacić ubezpieczenie, do tego musimy, to są nasze koszta, do tego musimy opłacić mieszkanie i nieważne, czy mieszkamy prywatnie, czy mieszkamy na agencyjnych, no to tak naprawdę, a jeszcze z tego żyć, a tutaj życie naprawdę jest drogie, nie? A do tego jeszcze ubezpieczenie zdrowotne, które też nie jest najtańsze. Tak, także to wziąć też po prostu pod uwagę właśnie. Chociaż no też są magazyny, gdzie się robi dużo godzin, no to też wszystko kwestia po prostu doboru tej pracy, nie? I chęci. I chęci, oczywiście chęci.
A powiedz mi, czy masz jakieś rady dla osób, które jeszcze są w Polsce, ale chciałyby przyjechać do Holandii albo dorobić, albo może na stałe? Tak, zapraszam serdecznie. Od czego mogą zacząć? Od czego mogą zacząć? Od czego mogą zacząć? Ja jeszcze ci przerwę. Kontakt do Iwony będzie podlinkowany pod filmem, także możecie sobie sprawdzić. Tak, oczywiście. Dziękuję tutaj, Oskar. Natomiast często zdarza mi się tak, że osoby nowe, żeby szukały kontaktów sprawdzonych, które chcą przyjechać, które na przykład mają jakichś znajomych, bo osoby całkowicie nowe, one często się kierują opiniami z internetu. A z własnego doświadczenia wiem, że ludzie piszą zawsze często złe, rzadko dobre, aczkolwiek też się zdarzają i oczywiście są takie opinie. Natomiast zawsze mówię, żeby do takiego sprawdzonego źródła. Często jest tak, że ja naprawdę bardzo mało się już ogłaszam. Dużo dostaję właśnie zapytań. Osoby, które właśnie chcą przyjechać pierwszy raz, zwracają się też do mnie, ponieważ gdzieś tam już ta marka jest... Zaufanie już sobie wyrobiłam, ale to tylko dlatego, że zawsze podchodziłam z serca do drugiego człowieka i też zawsze, tak jak powiedziałam, traktuję ludzi tak, jak sama chcę być traktowana. Czy widzisz jakąś różnicę w samym podejściu do pracy pomiędzy Polakami a Holendrami? Tak, na pewno jesteśmy bardzo oddani, bardzo pracowici, bardzo ambitni. Tu miałabym takie na przykład dwa porównania, bo jako na przykład pracowałam też w różnych biurach, w 3 biurach pracy, więc też zobaczyłam taką różnicę. Przede wszystkim różnice są kulturowe, od tego zacznijmy. Odnośnie podejścia Holendrów a Polaków. I też zauważyłam właśnie, jak to na przykład dzieje się w przypadkach takich prac fizycznych. Często jest tak, że na przykład Holendrzy bardzo widzą, że jesteśmy bardzo pracowitym narodem. Podnoszą normy. Sama kiedyś pracowałam na produkcji, to pracowałam z samymi Polkami. To na przykład było tak, że my mieliśmy 10 trace'ów na godzinę zrobić, a przyszły osoby, które tak chciały się bardzo wykazać, które tak bardzo chciały być docenione, że tak szybko pracowały, że zawyżały normę. Dokładnie, że zawyżały normę. I ta norma, wtedy właśnie Holendrzy to spostrzegli, o kurczę, może być więcej, tak? Dlatego ja zawsze mówiłam, że to nie jest praca na akord, żeby po prostu, ale to też się właśnie wiąże z tym, że bardzo dużo osób ma zaniżone poczucie wartości. I przez to, że mamy to zaniżone poczucie wartości, to chcemy być docenieni, chcemy być zauważeni. Pracować lepiej, pracować dokładnie, szybciej. Pracować lepiej, że ktoś nas doceni, że ktoś to zobaczy. I pod tym względem naprawdę tak jest. I jesteśmy też, oprócz, wiadomo, nie można wszystkich wrzucać do jednego worka, aczkolwiek jesteśmy bardzo pracowitym narodem. Jesteśmy pracowici i tak jak powiedziałam, oddani też, bo też jesteśmy tacy, że nie chcemy zmian, szukamy właśnie takiej stabilności, poczucia bezpieczeństwa, bo na przykład jeżeli chodzi o inną narodowość, to na przykład w przypadku Rumunów, to miałam takie doświadczenie, że powiedzmy na szklarni coś wyszło nie tak z jednym Rumunem, wszyscy się zawijali, wszyscy wychodzili i niekoniecznie... Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Wszyscy za jednego, nie? A czy masz jakieś rady dla osób, które już mieszkają w Holandii, są już tutaj na miejscu? No właśnie, ale chciałyby znaleźć inną pracę, lepszą pracę. Tak, przede wszystkim to, żeby zaczęły uczyć się języka holenderskiego. Holandia ma naprawdę ogromne możliwości i co najważniejsze, ona nam daje ogromne możliwości. Jest też bardzo dużo takich kongresów, spotkań, gdzie naprawdę
wyższe, można powiedzieć, szychy spotykają się, rozmawiają o tym, jak poprawić, żeby emigrantom zarobkowym tutaj żyło się lepiej, jakie szkolenia wprowadzić, jakie darmowe kursy, jakie darmowe programy i na przykład chociażby służba zdrowia teraz oferuje to, że dostajemy darmową szkołę, za którą nam płacą i oprócz tego już przyuczamy się do danego zawodu, więc tylko właśnie tutaj trzeba znać język. I to jest takie właśnie, że kiedyś też doświadczyłam, że człowiek bez języka to jest kaleka, to jest bez nogi i można być naprawdę osobą wykształconą i bardzo mądrą, ale jeżeli my nie znamy języka, no to my tutaj tak naprawdę nie zrobimy nic. Nie ma komu tej mądrości przekazać. Dokładnie. Chyba że na migi. Tak, i też wiem, żeby poszerzać swoją świadomość. Bardzo dużo wiem jako rekruter i nieraz przeprowadziłam dziesiątki rozmów, jak osoby mi mówiły, że one się męczą w tej pracy, one by chciały coś zmienić w swoim życiu, ale się boją. Często sobie nie zdajemy sprawy, co tak naprawdę kryje się za tym naszym lękiem. I warto właśnie nad tym się zastanowić, bo często jest tak, że samo to, ostatnio rozmawiałam z taką bardzo dobrą też duszyczką, Ewuniu, pozdrawiam ciebie. Zobaczcie, jacy my jesteśmy odważni. Samo to, że my przekroczyliśmy granice państwa i przyjechaliśmy tutaj do obcego kraju, że tutaj zaczęliśmy przeróżne rzeczy doświadczać. I niejednokrotnie nie było łatwo, bo mi też było ciężko. I sama w obcym kraju, bez języka, do tego też przeróżne sytuacje. I naprawdę ja jestem bardzo wdzięczna Holandii za te doświadczenia, bo ja dzięki tym doświadczeniom jestem w zupełnie innym miejscu, na zupełnie innej drodze. I ona pomogła mi przezwyciężyć lęki, moje wewnętrzne, własne, i tak naprawdę uwierzyć w siebie. Właśnie mi się wydaje, że w większości przypadków to pojawia się lęk, ale przed jakąkolwiek zmianą. Strach, że stracimy coś, co do tej pory mieliśmy i boimy się tego nieznanego. Tak, tylko że właśnie za tym lękiem bardzo często jest nasze dzieciństwo, bo nasz umysł, właśnie to jest coś, czym się fascynuję, bardzo dużo interesuję się naszym umysłem, jak funkcjonuje nasza podświadomość. Uwielbiam Davida Hawkinsa, to jest taki naprawdę mój nauczyciel duchowy, dzięki któremu zrozumiałam, jak po prostu funkcjonuje, czym są nasze emocje, czym jest przede wszystkim mapa poziomów świadomości, którą on stworzył. Sama z nią pracuję i często jest tak, że nasz umysł, to znaczy nie często, tylko tak jest, nasz umysł programuje się do 7 roku życia. My się rodzimy tacy czyści jak diament. I właśnie to otoczenie tego, gdzie my się rodzimy, w jakim środowisku przebywamy, kim są nasi rodzice, co oni nam wmawiają, mówią, jakie wartości przekazują, jakie przekonania. Po prostu my zaczynamy przez to otoczenie być tacy oblepiani w taką, po prostu ich oblepianie, ja to mówię, plasteliną, zaczynamy być... Czyli jakieś utarte schematy. Dokładnie. I tym się później stajemy i często jest tak, że właśnie wiesz, jak ktoś w dzieciństwie słyszał, że jesteś do niczego, jesteś niewarta, jesteś do dupy albo do niczego się nie nadajesz, bądź był w jakiejś destrukcyjnej rodzinie się wychowywał, gdzie było dużo agresji, przemocy,
to tak naprawdę za tym lękiem się kryje przede wszystkim brak poczucia bezpieczeństwa i poczucie wstydu, poczucie winy, no bo takie małe dziecko, ono zazwyczaj, jak rodzice się nawet między sobą kłócą, czy są jakieś rodziny właśnie patologiczne, no to takie małe dziecko, no to co rozumie? No moja wina, tata mnie nie kocha, mama mnie nie kocha i tak naprawdę bierze to wszystko na siebie, a później w dorosłym życiu my sobie nawet nie zdajemy sprawy, my jesteśmy tym poprzykrywani i my, tak jak nasz umysł nas poprzykrywamy, później tak odbieramy tą swoją rzeczywistość, więc często jest tak, no to lepiej już być w tym, co ja mam, bo w tym czuję się bezpieczny, niż iść niż znowu. szukać czegoś innego. Dokładnie. A nuż jeszcze będzie gorzej. Tak, ja teraz pracuję w takim otoczeniu, gdzie to jest firma rodzinna. Zupełnie te dziewczyny, ogromna pewność siebie. To jest zupełnie inny start. To właśnie w jakiej rodzinie, gdzie my się wychowywaliśmy, to ma bardzo ogromne znaczenie, bo później to tak naprawdę wpływa na jakość naszego życia. No właśnie, zrobiłaś teraz, myślę, że fajny wstęp do opowiedzenia o twojej drugiej specjalizacji. No właśnie, powiedz, co to jest totalna biologia, na czym to polega? No właśnie, i też opowiedz dlaczego. Tak. Czyli krótka geneza po raz drugi już dzisiaj. Krótka geneza po raz drugi. To zacznę od tego, że rok temu spod skrzydeł Romualda Kosznika, niesamowitego nauczyciela, wspaniałego człowieka, który jest bioenergoterapeutą, radioscetą, uczy totalnej biologii. Ukończyłam roczny kurs stacjonarny w Bydgoszczy i już oficjalnie jestem konsultantem totalnej biologii. Czym jest totalna biologia? Totalna biologia jest to uzdrawianie poprzez świadomość. To jest, można powiedzieć, nowoczesna medycyna, która wywodzi się z Niemiec. Dr Hammer, który był onkologiem, stracił syna i on po prostu dostał raka jąder i zaczął zbadał przez jakiś okres czasu 15 000 przypadków i się okazało, że mężczyźni, którzy zachorowali na raka jąder, oni stracili też swoje dzieci. Stracili coś. Więc totalna biologia mówi o tym, że tak naprawdę przyczyna choroby jest w naszym umyśle. A ciało nam to tylko pokazuje. Medycyna, którą dotychczas się opieraliśmy, którą znamy, polega na tym, że często coś nas boli, idziemy do lekarza, lekarz przepisze tabletki i tyle. W przypadku Holandii paracetamol. Dokładnie, w przypadku Holandii paracetamol. Natomiast w biologii totalnej szukamy konfliktu, który tą chorobę stworzył, który ją zaprogramował. I według totalnej biologii choroba powstaje w takich przypadkach, gdzie nagle przeżywamy jakiś konflikt, czyli coś się zadziewa, jak to zawsze mówił Romuald Kosznik, zrobiliśmy rybkę, czyli przeżyliśmy coś nagle, coś niespodziewanie, w ogromnym stresie. Ten konflikt przeżywamy w izolacji, czyli nie dzielimy się z nim. Ten konflikt po prostu jest nagły, niespodziewany, przeżywany w izolacji i wtedy dochodzi właśnie, że poprzez długotrwały stres, można powiedzieć traumę, my na to nie mówimy trauma, tylko właśnie konflikt, no to później najpierw jest to w polu energetycznym, a później właśnie pojawia się już w naszym ciele. Tak naprawdę według totalnej biologii choroba nam coś pokazuje. Choroba jest informacją, że coś w naszym życiu idzie nie tak, że coś powinniśmy zmienić, że powinniśmy się nad tym po prostu zastanowić, co mi ona pokazuje, bo choroba, ona nie jest przypadkiem. Ona jest tylko odzwierciedleniem tego, co mamy w naszym umyśle, życiu, dokładnie.
Bo często jest tak, że robimy coś wbrew sobie i przez to, że robimy coś wbrew sobie, no to już na przykład, nie wiem, idziesz do pracy, której nie lubisz, no to zobaczcie, już masz złość, odczuwasz, już bo występuje jakiś taki psychiczny stres, niechęć dokładnie, i to dokładnie. wpływa na dalsze... Dokładnie tak. Więc to jest totalna biologia. Co mnie do tego pociągnęło? Pociągnęło mnie do tego, można powiedzieć, zainteresowało mnie, że zagłębiła się w totalnej biologii. Przede wszystkim mój ostatni związek to była dla mnie, za który jestem przeogromnie wdzięczna, ponieważ on mi pokazał wszystko to, co ja miałam w sobie. I to mnie właśnie skłoniło, mówię, że kurczę, coś jest nie tak, że to jest niespójne ze mną, bo ja miałam coś takiego, że ja co innego czułam, a co innego myślałam, ale wykonywałam to, co myślałam, bo tak byłam zaprogramowana. Bo to, co wyniosłam z domu, tak naprawdę ja to uważałam za prawdę, że to jest taka prawda, moja prawda i ta prawda musi tylko być. Więc to później gdzieś tam ten system chciałam przełożyć na partnera, a on mi znowuż pokazywał swój system i czułam, że... zgrzyt. Dokładnie, i był zgrzyt. I to mi dało właśnie. I zaczęłam szukać, dlatego bardzo ważne w totalnej biologii jest to, że zawsze zaczynamy od radykalnego wybaczania. Od wybaczania. Bo często jest tak, że my kogoś czujemy ogromny żal. Ja też miałam taki żal. A najczęściej jest tak, że ten żal czujemy do rodziców. Tylko że my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ludzie dają, tak samo rodzice nam dali tyle, ile mieli. Oni też jakieś schematy powielali od swoich rodziców. A to, że my nosimy właśnie czy żal do partnera, bo jest dużo na przykład osób, że się rozstają, później mają jakieś złości, jakieś żale, tak naprawdę totalna biologia właśnie nam pokazuje to, że to jest nasza trucizna. Bo te niskie właśnie energie, te niskie właśnie emocje, czyli wstyd, złość, apatia, poczucie winy, nienawiść, one w nas wywołują choroby. One są głównym czynnikiem, przyczyną naszych chorób. Bo jeżeli my idziemy przez lata, tak naprawdę to ta druga osoba już idzie gdzie indziej, nawet jeżeli w przypadku partnera, to na przykład jeżeli ja bym dzisiaj była w żalu, w jakiejś złości, to tak naprawdę ja bym nosiła ten ciężar, a on już by mógł być zupełnie szczęśliwy. Dawno by zapomniał. Dokładnie, on już dawno zapomniał, że w ogóle taka osoba jak ja istniała, także od tego przede wszystkim zaczynamy w totalnej biologii i to sobie uświadomimy. Oczywiście są przeróżne metody, ale właśnie tutaj chodzi o to, żeby to zrozumieć i zacząć uzdrawiać w sobie. Dobrze, a powiedz w ogóle, co skłoniło cię, aby tą drogę rozpocząć? Czy był jakiś taki impuls? Przede wszystkim skłoniły mnie moje nogi, ponieważ urodziłam się z obrzękiem tłuszczowym nóżek i to, nie ukrywam, zawsze było dla mnie wstydliwe, bo od dziecka bardzo się ich wstydziłam, bo czy nawet się gdzieś rozebrać, czy coś, no było to dla mnie krępujące i dlatego zastanawiało mnie, dlaczego mam takie nogi. Mało tego, mam budowę po mojej mamie, czyli coś się za tym kryje. No i doszłam do konfliktu, który zaprogramował. Doszłam do pokolenia mojej babci, która po prostu w wieku 21 lat przeżyła traumatyczną sytuację i po prostu ciało to zapamiętało i nogi są po to, żeby właśnie muszę dać ci większe nogi, żeby żebyś była bezpieczna, żeby je obudować, żeby nie było dostępu do ciebie. Więc to właśnie mnie skłoniło do tego, że ja zaczęłam interesować się totalną biologią. Dla mnie to dla mnie to nabrało ogromnego sensu. Zaczęłam właśnie bardzo dużo na ten temat czytać.
No i to było takim głównym motorem, takim zapalnikiem do tego, że po prostu chciałam w tym kierunku dalej się rozwijać. Dobrze, powiedz mi więcej o tym połączeniu właśnie naszego problemu z tym, co tam było ileś pokoleń wstecz. Na czym to w ogóle wszystko polega? Na energii. Wszystko jest energią i my też jesteśmy energią. Mamy ciało, ale my nie jesteśmy ciałem i to, co teraz powiem, może komuś się wydawać po prostu jakimś absurdem. Natomiast energia to są nasze emocje i na przykład widzisz, jeżeli my sobie nie zdajemy sprawy, ale pokoleniowo są nam narzucane schematy. I my pewne traumy, na przykład jeżeli masz mamę, która ma ogromną, jest znerwicowana, która jest w ogromnych lękach i ona na przykład rodzi dziecko, ona swoje lęki przekłada na dziecko. I później to dziecko też jest zalęknione. I to idzie po prostu lawinowo. I tak jak powiedziałam, te nisko wibrujące emocje, częstotliwości, one wywołują w nas choroby. Mało tego, do 7 pokoleń wstecz jesteśmy w stanie przenosić emocje. Ciało nasze zawsze będzie pamiętało. Dlatego często jest tak, że to nie jest często tak, tylko do 7 roku życia dzieci nie chorują. One tylko nam pokazują, co jest w naszym polu energetycznym, czyli to, co się dzieje w danym momencie w domu, bądź przenosi konflikt, jakąś emocję po prostu. Ono może przenieść to po babci czy po dziadku. Trzeba po prostu na to spojrzeć szerzej. Powiem przykład. Ostatnio robiłam koleżance właśnie konsultację, poprosiła mnie o to. No i okazało się, przyszła do mnie z takim problemem, że w wieku 6 lat dostała wadę wzroku. Po prostu zaczęła nosić okulary. No i zaczęłam się tam jej pytać o rodzeństwo. Urodziła się pierwsza siostra w wieku 7 lat, wada wzroku, koleżanka w wieku właśnie 6 lat, wada wzroku i brat trzeci, także mniej więcej około tego wieku, wada wzroku. Co się okazało? Ich tata w wieku 7 lat prawie stracił oko. Więc zobaczcie, co tam były za emocje, co ten tata przeżył jako dziecko, a co przeżyli jego rodzice. Więc i zobaczcie, jak ciało zapamiętało. Tata w wieku 7 lat, a oni wszyscy, cała trójka około tego wieku po prostu tracili, tam już nie pamiętam jaka była dokładnie, no ale była właśnie utrata tego wzroku, wada wzroku się pojawiła, więc ciało zapamiętało z lojalności do taty. My ciągniemy, my sobie nie zdajemy sprawy. Dlatego bardzo polecam też ustawienia systemowe hellingerowskie. Ustawienia nam przepięknie pokazują, one pokazują bardzo szybko, jeżeli chcemy spojrzeć na dany problem pokoleniowo. Ja byłam na ustawieniach 2 razy. To jest niesamowite. Ustawienia po prostu, one nam tak wszystko szybko pokażą. Na czym one w ogóle polegają? Wiesz co, przechodzisz z danym problemem. Jesteśmy w grupie i bardzo polecam, żebyście obejrzeli film Inna ja. To jest na Netflixie. I tam właśnie, to jest serial turecki, gdzie przepięknie pokazuje, na czym polegają ustawienia. Ustawiasz się, na przykład przychodzisz do osoby terapeuty od ustawień systemowych, pracujemy w grupie, na przykład jest nas 10 osób, powiedzmy przychodzisz z danym problemem, nie wiem, na przykład nie wychodzi ci w miłości, przykładowo. No i ty przychodzisz z takim problemem, siadasz sobie jako obserwator. No i nagle zaczynasz wybierać sobie mamę, tatę, rodzeństwo, jak masz. No i po prostu wchodzi się w energię. To jest, ciężko mi to jest naprawdę słowami określić, ale ty jako obserwator po prostu energetycznie wszystko się ustawia, wychodzą takie rzeczy, dlaczego to się stało, że na przykład, nie wiem, okaże się, że babcia była zdradzona przez, dziadek został zdradzony powiedzmy przez babcię i on na przykład podświadomie i już na przykład, nie wiem, nie ufa kobietom.
I on później to przekłada na swoje dzieci właśnie, że kobiety są takie i to podświadomie on na przykład, wiesz, no to później idzie właśnie tym schematem. Te schematy się nadbudowały przez te pokolenia. Przez te pokolenia, dokładnie. I my to później nosimy, bo takie nam wzorce ktoś przekazał, właśnie stąd one się biorą i my to pokoleniowo ciągniemy. Jeżeli my tego nie zauważymy, jeżeli my nie staniemy do tego, że halo, to nie jest moje, to jest na przykład twoje, tato, ale tata mi to przekazał i my jako dzieci w to uwierzyliśmy i my to po prostu później wszystko ciągniemy. Także ustawienia systemowe, one nam szybko pokazują, gdzie jest po prostu, co się zadziało w rodzie, że tak się dzieje w moim życiu. Powiedzmy, zauważyliśmy u siebie jakiś problem. Od czego możemy zacząć, żeby jakby zdiagnozować, rozpoznać, gdzie leży ta przyczyna? No tak jak powiedziałam, u mnie przyczyna jest rodowa, ja też bardzo dużo miałam lęków i tam na przykład... Czyli najlepiej jakby się cofnąć w całym naszym drzewie genealogicznym i rozpoznać, w którym momencie ktoś z naszych przodków miał podobny problem, tak? Tak, tylko że właśnie chodzi o to, że na przykład my to bardzo ciągniemy dużo i tej energii lęku jest w nas bardzo dużo, więc nawet to, jeżeli my to zobaczymy, powiedzmy na takich czy ustawieniach systemowych, czy sobie zdamy to poprzez totalną biologię, to nie jest też tak, że już ten problem się rozwiąże. Tutaj trzeba też pracować nad uwalnianiem tej energii i transformacją jej. Być w obserwacji siebie. Ja bardzo dużo właśnie pracuję już od ponad roku, no teraz już będzie 1,5 roku, metodą Davida Hawkinsa, uwalnianiem emocji. I powiem wam szczerze, mi się życie zmienia i to jest oczywiście, ja już teraz to widzę, na przykład spotyka mnie dana sytuacja i ja już widzę, kurczę, poczułam wstyd. Aha, czyli jest jeszcze we mnie energia wstydu. I ja po prostu, nasz umysł to jest oprogramowanie. I tak jak powiedziałam, on się programuje głównie, jak on się rodzi czyściutki. Nie mówię tutaj teraz na przykład o przejmowaniu tej energii z rodu, ale do tego 7 roku życia my działamy, nasz umysł działa na falach alfa, czyli to znaczy, że tak jakbyśmy byli non-stop w transie i to się wszystko zapisuje. Później my to tylko odtwarzamy. Więc jeżeli nasz umysł jest przykrywany lękiem, poczuciem winy, wstydem, to my później po prostu, nie wiem, albo wstydzimy się wyjść do ludzi, albo wstydzimy się pokazać przed kamerą, albo wstydzimy się po prostu odezwać. No dużo rzeczy się dzieje, ale tak naprawdę to są filtry naszego umysłu. Więc żeby to ściągnąć, te filtry z tego umysłu, po prostu trzeba je uwalniać, zauważać, dostrzegać. Samo to jest właśnie świadomość, zobaczenie tego. Aha, ja cię widzę, wstydzie. Czyli jest szansa, żeby ten, nazwijmy to, software, który został nam wgrywany przez całe życie, ten wadliwy software, żeby się z niego uwolnić, żeby go jakoś zmienić na lepszy, tak? Tak. Najpierw musimy stare oprogramowanie jak gdyby uwolnić. Rozpoznać, że w ogóle dokładnie jest jakiś problem, rozpoznać, tak? Uwalniać. Są przeróżne też metody, bo teraz, bo to wszystko idzie też energetycznie, więc no ja pracuję z Hawkinsem, mi to pomaga, a komuś innemu będzie jakaś inna metoda pomagała, więc tak naprawdę ktoś pójdzie na hipnozę. Hipnoza komuś pomoże, więc tych metod dzisiaj jest naprawdę bardzo dużo, tylko chodzi o to, żeby po prostu te emocje dostrzec i zacząć je uwalniać. Bo jeżeli my tego nie robimy, to my po prostu idziemy, tak jak byliśmy zaprogramowani, my po prostu idziemy jak takie chodzące roboty i my w ogóle nie mamy dostępu do swojej energii, tej mocy. My coś tam czujemy, ale się boję. Ale ciało ci mówi, nie rób tego, ale umysł ci powie, że nie, bo siedź w tym swoim, że tak powiem, ciepłym fotelu. Co z tego, że jesteś szczęśliwy, ale nieważne, co czujesz, a tu chodzi o to, że my mamy iść za tym czuciem,
bo to jest prawdziwe, bo to jest nasza dusza, ona nigdy nie kłamie. Ona właśnie, jeżeli my byśmy się kierowali w życiu tym, co my czujemy, to my byśmy szli w lekkości. Dlatego właśnie David Hawkins powiedział, kto jest mocniejszy? Ja czy mój umysł? Jestem nieograniczoną istotą. Ogranicza mnie tylko to, co powstaje w moim umyśle. A pamiętajmy jedną rzecz. Wszystko, co powstaje w naszym umyśle, dąży do manifestacji. I nasz umysł, on nie potrafi odróżnić, czy to jest dobre, czy to jest złe. Przykładowo, powiem ci przykład. Jesteś małym dzieckiem, jedziesz rowerem i się nagle, boisz. Boję się jechać, jedziesz i co zrobi twoja podświadomość? Ona cię przewróci. Ona cię przewróci, popłaczesz się i później twój umysł będzie w lęku i będzie mówił, że będziesz po prostu bał się, on ci będzie podpowiadał, żebyś nie wsiadł na ten rower. Ale tak naprawdę on chce ciebie uchronić, bo nasz umysł, on też chce dla nas dobrze, nasze ego. Ono chce nas uchronić, powiedzmy, przed tym wypadkiem, bo gdybyśmy my nie mieli umysłu, gdybyśmy my nie mieli w sobie lęku, no to na przykład, idę na autostradę i samochód we mnie wjeżdża, więc tak naprawdę umysł jest też naszym dobrym przyjacielem, ale też jest naszym wrogiem, ponieważ on nie odróżnia, czy to jest dla nas dobrze i przez te lęki podświadome, które my mamy, nie idziemy za tym właśnie, co tak naprawdę mówi nasze serce. Chyba każdy z nas ma w głowie taką gadaninę, paplaninę, no tak? I cały czas 24, może 24 na dobę to nie, bo przynajmniej u mnie podczas snu nie wiem, czy to się dzieje. No właśnie. I to jest to, co bardzo polecam, książkę, audiobook Rozmowy z Bogiem, bo my jesteśmy czystą świadomością, jesteśmy energią. Bardzo pięknie powiedział pan Adam Krasowski, u którego byłam na warsztatach, że my, ludzie, tutaj mamy umysł, my nim nie jesteśmy. I on tak fajnie właśnie powiedział, że my pływamy w energii miłości, ale my nie wiemy, że my w niej pływamy. To tak samo jak ryba pływa w wodzie, ale ona nie wie, że ona jest w wodzie, bo jest po prostu poprzykrywana tym mułem. I my tak samo, my pływamy w energii, my pochodzimy od jedności, od Stwórcy, który jest właśnie energią miłości, czystą świadomością, tylko że my po prostu tego nie widzimy, bo jesteśmy poprzykrywani. Czyli to tak jakbyśmy całe życie szukali i dążyli za czymś, co tak naprawdę już mamy. Wszystko jest w nas, a szukamy na zewnątrz. Szukamy szczęścia na zewnątrz, szukamy miłości na zewnątrz, a tak naprawdę wszystko mamy w sobie. Tylko to po prostu trzeba odkryć, bo jak my zaczniemy odkrywać i wychodzić z tego mułu, w którym po prostu jesteśmy, to my zaczniemy czuć i nagle my sobie zdamy sprawę, że kurczę, ale mi jest dobrze ze sobą, bo zaczynamy to właśnie odczuwać. Ale jest mi fajnie. Ja uwielbiam teraz, tak jak ja kiedyś nigdzie, ja bym kiedyś poszła na spacer do parku, a ja teraz po prostu ja uwielbiam. Dla mnie to jest, ja po prostu czuję tam takie szczęście, ale ja już wiem teraz dlaczego, bo tam jest wszystko prawdziwe. Tam jak drzewo jest połamane, ono jest połamane, jak te zwierzątka sobie wolno latają, biegają, tam wszystko, te ptaki, tam wszystko idzie swoim nurtem. Czuć tam spokój tym, kim my jesteśmy, a tak naprawdę przykro mi to powiedzieć, ale jesteśmy tutaj najgorszą, można powiedzieć, rasą, która wszystko niszczy, bo to człowiek zabija, człowiek wstrzyma wojnę, zazdrości, nie życzy dobrze bliźniemu. Więc to później odkrywamy i my jesteśmy właśnie tak jak te zwierzęta wolne, tylko że po prostu my się hamujemy, albo nie wypada, albo nie wyjdę, albo nie wystąpię.
Ja już teraz też się na przykład nauczyłam, Oskar, że sorry, każdy ma prawo wyboru. Ja też jak kogoś nie chcę, to nie słucham. Nie podoba ci się, to nie słuchaj. Ile było na przykład sytuacji, pamiętam jak pierwszy raz robiłam live'a na Iwona Doradzi i wyszłam z tematem chorobowego w Holandii. Ja byłam tak zestresowana, to był koniec 2016 roku, jak się polały hejty, co ty pierdolisz, ty taka, wiesz co? Ja wyszłam z tego live'a, ja się cała trzęsłam, ja się tak bałam tej opinii tych ludzi, że ja, słuchajcie, zablokowałam się na rok czasu. Ja byłam po prostu w takim lęku, że ktoś mnie znowuż skrytykuje. A dzisiaj zrozumiałam to, że każdy patrzy na drugiego człowieka własną miarą. To, co we mnie, czyli zobaczcie, jeżeli ja widzę, na przykład jeżeli ja uważam, że co ona, na przykład ktoś napisał w moim przypadku, co ona pierdoli, za przeproszeniem, to tak naprawdę ten człowiek pisał o sobie, bo to są jego ograniczenia. To są jego ograniczenia. To jest jego spojrzenie na Dokładnie, ciebie. to jest jego spojrzenie na mnie. Tak samo albo ktoś nam coś mówi, że ale ci się to nie uda. Sorry, ale to tobie by się nie udało. Mi się uda, bo ja w to wierzę. I po prostu On patrzy na to z własnej perspektywy. dokładnie. Jakby. I na wszystko my patrzymy z własnej perspektywy. Wszystko to, co my mówimy o kimś, to tak naprawdę my mówimy o sobie. Jeżeli chcesz poznać człowieka, to spójrz, posłuchaj, co on mówi, to już masz odpowiedź. Ja powiem ci teraz bardzo uważnie, słucham ludzi, co mówią i tak sobie mówię, ale fajnie, dobrze mówisz o sobie, że tak naprawdę sobie nie zdają sprawy, ale my projektujemy to, co jest w nas, na drugiego człowieka. Zresztą po owocach mnie poznacie. To, co wewnątrz, to na zewnątrz. Nasz świat zewnętrzny jest tylko odzwierciedleniem tego, po prostu, co jest w nas. To może zadam takie pytanie trochę niestandardowe. Załóżmy, że ktoś jest taką osobą właśnie krytykującą, hejtującą, dla której wszystko wokół jest złe, niedobre. I od czego taka osoba może zacząć, żeby się zmienić? Przede wszystkim musi to zobaczyć. Musi to dostrzec. Bo może być tak, że na przykład w domu ciągle hejtowano, krytykowano. I ona jakby przywykła dokładnie, do tego. i ona do tego przywykła i może tak naprawdę czuje co innego, a gdzieś tam jest tak zaprogramowana, że no nieświadomie to robi i po prostu powiela dany schemat. Natomiast jeżeli sobie zda z tego sprawę i powie, kurczę, czuję co innego, że tak naprawdę nie chce krytykować tego człowieka, że wcale tak nie myśli o nim, a na przykład nie wie, dlaczego to robi. Już to automatycznie tak już idzie. Dokładnie, no to wtedy zaczynasz szukać, co jest przyczyną, dlaczego tak się dzieje, no bo w końcu mamy to czucie, ale nie mamy do niego dostępu, bo jesteśmy poprzykrywani właśnie tym umysłem i odtwarzamy tylko te schematy. A powiedz mi, czy są jakieś takie najczęstsze problemy, z którymi ludzie się zgłaszają? Można im było pomóc. Nie wiem, czy większość jest właśnie problemów emocjonalnych, czy większość jest jakby problemów, nie wiem, zdrowotnych? Wiesz co, no bardzo dużo tutaj jest na pewno osób, które wiesz, gdzieś tam też się zgłaszają, na przykład osoby, które o poradę, jeżeli chodzi na przykład o chorobowe, no to jak już tak dłużej rozmawiamy, no to wtedy mówią, że zmierzają się albo z depresją, albo z atakami paniki, no ale tak jak mówię, ja też chorowałam, ja też miałam depresję, dlatego wtedy zachorowałam, no bo zajadałam emocje, tak, czyli coś, ciało mi tylko pokazywało, że po prostu muszę ciebie obudować, że coś jest nie tak, musisz być większa, żeby czuć się bezpieczniej, więc gdzieś tam te negatywne emocje po prostu zajadałam, tak samo czy zapijamy, tak samo czy na przykład ludzie uciekają w używki, to tak naprawdę jest ucieczka od siebie, no bo my nie chcemy czuć tych emocji, tego po prostu tych negatywnych, tych destrukcyjnych, które tak naprawdę nas zabijają od środka, więc wolimy je po prostu zagłuszyć, tylko że my to zagłuszymy na chwilę, ale one cały czas są
problem cały czas jest. Także też właśnie z atakami paniki bardzo dużo, no ale to tylko dlatego, że ciało nam pokazuje, że albo coś w pracy, był jakiś stres, bo też bardzo dużo się zdarza, na przykład, że na produkcjach, czy gdzieś tam na magazynach, że właśnie są jacyś team liderzy, którzy po prostu, oczywiście nie wszyscy, ale też się zdarzają, że po prostu ludzie się zmagają z jakimś mobbingiem w pracy. Też się do mnie, słuchajcie, takie osoby zgłaszają, więc ja jak gdyby kieruję te osoby do odpowiednich instytucji, ponieważ ja nie jestem prawnikiem ani żadnym radcą prawnym, ja tylko po prostu podaję kontakty dalej, gdzie te osoby mogą do kogo się zgłosić. Ale jak dobrze rozumiem, podłoże tych problemów może też być emocjonalne. Ale może też być na przykład parę pokoleń wstecz? Źródło tych problemów? Wiesz, to by trzeba było usiąść z takim człowiekiem. Każdy jest indywidualny, każdy przypadek jest indywidualny. Po prostu my według totalnej biologii, ja na przykład przeprowadzając konsultacje, tutaj patrzymy głębiej poprzez właśnie odpowiednie, przeprowadzamy ankietę, bo może nie być pokoleniowo, ale na przykład my, też jest bardzo ważne, w jakich emocjach była mama, kiedy była z nami w ciąży. Bo czy byliśmy dzieckiem chcianym. To jest też bardzo ważne, bo często się zdarza tak, że na przykład w wielu rodzinach... powiedzmy, od dzieciństwa tej miłości nie ma, było. Albo na przykład, wiesz, jak są jakieś rodziny, wiesz, my jesteśmy też takim pokoleniem, jakby się nie ukrywać, my jesteśmy bardzo traumatycznym, bo była I wojna światowa, II wojna światowa, wiesz, zobacz w jakich emocjach było, my nie jesteśmy zlepkiem tego dzisiaj, co my jesteśmy, tylko po prostu za nami stoją ludzie, armia ludzi, za nami stoi ogromna historia. Więc jeżeli my przenosimy emocje do 7 pokoleń wstecz, no to zobacz, co tam było. Tam były wojny, tam były ogromne traumy, były inne czasy. Zobacz, jaki był alkoholizm. Tyle rzeczy, że szkoda... Zobacz, jaki był alkoholizm. Kiedyś to za wódkę się, słuchajcie, tylko szło i kurczę, załatwiało wszelkie sprawy. Więc później na przykład w takiej rodzinie alkoholowej, a znam też takie rodziny, że tam dzieci się lęgły, jak mogę powiedzieć brzydko mówiąc, króliki. Więc zobacz, co tam już było, jakie to dziecko miało start, już samo spłodzenie, później w jakich ta emocjach mama była, tak naprawdę ona też była to wszystko ma na siebie ogromne znaczenie. My sobie z tego po prostu sprawy nie zdajemy. Znaczy, może się zdarzyć tak, że osoba, powiedzmy, z takiego domu patologicznego, gdzie był alkohol, przemoc, nagle jakoś dorasta i jest zupełnie inna. Oczywiście. Że te wydarzenia, te schematy ją na tyle zmieniły, że aż odwróciły. Oczywiście, ale to też zależność, oczywiście, że tak. Bo często jest tak, że wiesz, są na przykład rodzice tacy, przykład ci powiem, że to wszystko też zależy właśnie, co ciągniemy, czy ciągniemy emocje taty, bo tata też na przykład pił, ale jaki ten tata był, bo jeżeli tata robił zło i tata na przykład, nie wiem, znęcał się, czy bardzo dużo znam takich osób, które po prostu, one mają wstręt do alkoholu, nie chcą tego, bo po prostu nienawidzą tego, nie chcą na to patrzeć, bo mają takie po prostu obrazy i nie chcą powielać tych obrazów. A są osoby, które po prostu powielają te obrazy. Więc to jest też kwestia indywidualna po prostu. To jest też kwestia indywidualna, też jakie my emocje wtedy mamy z tym związane. Bo jeżeli na przykład dziecko wychowuje się i na przykład ono nie ma jakichś takich silnych emocji, albo to jest wszystko na to się ciąg czynników indywidualnych też, nie? To od nas też zależy. Dzisiaj od nas wszystko zależy. To my dzisiaj już nie możemy zgonić na rodziców, że miałem takie dzieciństwo, czy miałam. Dzisiaj już jestem osobą dorosłą, to teraz biorę życie w swoje ręce i wszystko zależy ode mnie, a jeżeli sobie nie potrafię radzić ze swoimi emocjami, no to szukam odpowiedniego specjalistę, terapeutę i zaczynam pracować ze sobą, ale to ja podejmuję tą decyzję.
Dobrze, w takim razie przechodzimy do drugiej części. Widzę lekkie zaniepokojenie, ale to nie masz się czego obawiać. Będą to pytania, na które możesz odpowiedzieć jednym słowem, jednym zdaniem, to już zależy od ciebie. Są to pytania, może niektóre samej tobie pomogą coś zrozumieć o sobie, ale głównie, żebym ja się coś o tobie więcej dowiedział, widzowie, słuchacze również. To są pytania raczej proste, są momentami zaskakujące, nad niektórymi trzeba się chwilę dłużej zastanowić, ale nic strasznego tutaj nie ma. Dobrze, w takim razie zaczynamy. Co cię motywuje każdego dnia? Moja praca, moje pasje, moje zainteresowania, mój piesek. To jest teraz moja główna motywacja. Adoptowałam pieska pół roku temu, Amstafa. Także wzięłam sobie chłopa z wyzwaniem. Jak to w ogóle jest z adopcją, tak na marginesie? Bo ja słyszałem, że dużo jest adopcji z Francji, z Hiszpanii te psy tutaj ściągają. Ja adoptowałam w Polsce. Okej. No, to jest też inna historia, którą kiedyś też bym się chciała podzielić, niesamowita. I pojechałam 500 kilometrów po niego. Tak po prostu wszyscy w domu powiedzieli. I to jest właśnie też fajne, bo Filip poprzednio, nazwałam go Feniks. 3,5 roczku już miał chłopak i nagle mi się pojawił. Ja w ogóle miałam jechać do Holandii. Piątek. Coś tak też właśnie poczułam, że coś mi mówił ten głos, że Iwona nie. I na urodzinach, w sobotę były urodziny mojego brata, synka. Ja po prostu już wiedziałam, że ja po niego jadę. Ja już nie pojechałam do Holandii, nikt nic nie wiedział. I na tych urodzinach zawołałam mamę i mówię, słuchaj mamo, chcę ci coś powiedzieć. To znaczy, mówię tak, wiesz, ja nie chcę słuchać twojej opinii, tylko chcę powiedzieć, że decyzja moja już jest podjęta i chciałam ciebie prosić, zapytać się, czy mi pomożesz. No i mama mówi, a co się stało? Ja mówię, słuchaj, jutro jadę po pieska do schroniska. No dobrze, to pomogę. A jakiego pieska? No to pokazuję zdjęcie, a tam wiesz, 30-kilogramowy chłopak. No i mama fajnie to przyjęła, naprawdę. Pozdrawiam mamusiu, też bardzo świadoma kobieta. Powiedziała, że mi pomoże, no bo wiadomo, w Polsce no, byłam u brata, nie mam takiego swojego miejsca stałego. No musiałam gdzieś z tym psem się ulokować, no bo tak to brat też ma psa, no to nie wiedziałam co, jak, wiadomo. Ale co jest ciekawe, jeszcze nawiązując do tego tematu poprzedniego, no to ja usiadłam, wszystkim oznajmiłam, mówię, słuchajcie, chcę się wam pochwalić, właśnie tam była też rodzina, mówię, jutro jadę po pieska do schroniska. Ojejku, super, ale fajnie, o wow, a co to za piesek? No to jak pokazałam zdjęcie, to wszyscy... Chyba żartujesz. Co ty robisz? To są mordercy. Ty chyba jesteś nienormalna. No i tam zaczynają między sobą, a mój tata siedzi i już nakręca się, a tam też znajomy mówi, panie Andrzeju, taki jeden poprzedni to zagryzł tego. A ja tak usiadłam i wszyscy zaczęli, i ja tak mówię, wiecie co? Tak sobie w myśli pomyślałam, ale to jest wasze. To nie jest moje. Ja w ogóle nie czułam żadnego lęku i powiedziałam, ja już tego nie przyjmuję. Dziękuję. To jest moje. I zobacz, gdybym była nieświadoma, to co ja bym zrobiła? Ja bym te lęki wzięła. Ja bym po prostu od razu powiedziała, rzeczywiście, no. Macie rację. Tak, macie rację, to ja rzeczywiście tego nie robię. A ja pojechałam. Oczywiście jest to wyzwanie, ale jest cudownym pieskiem i po prostu to jest moja dzisiaj motywacja, to jest mój naprawdę serduszko, które wiem, że nie bez powodu się pojawiło w moim życiu, bo ja też dużo przy nim przepracowuję każdego dnia i to tak krótko. Jakie jest twoje największe marzenie? Wolność. Marzy mi się, żeby już być na takim etapie swojej świadomości,
żeby być naprawdę już, żeby pomagać drugiemu człowiekowi, przekazywać to, co ja sama na sobie doświadczyłam, przeprowadzać wspaniałe warsztaty rozwojowe, nie takie uzdrawiające i krzyczące, że bądźcie szczęśliwi, tylko po prostu wskazujące drogę. Właśnie chciałabym przekazywać... Wspierające. Dokładnie, wspierające. Właśnie marzy mi się tutaj, żeby w Holandii organizować takie warsztaty odnośnie to, co przekazał nam David Hawkins, czyli mapę poziomów świadomości. Dokładnie, żeby każdy zrozumiał. Czyli bardziej, żeby komuś otworzyć oczy, dokładnie, niż być jego oczami. Dokładnie. Wiadomo, nikt za nas pracy nie zrobi, tak samo za mnie, to jest nasze indywidualne, ale to w tym przyszłości chciałabym się zajmować. I w tym kierunku pójdzie Iwona doradzi. Tak jak już... Dobrze. Czy masz jakieś, jak tak, to jakie ulubione miejsce w Polsce? Złotów. Czyli twoja rodzinna miejscowość, tak? Kocham to miasto. Tam jest wszystko, czego potrzebuję. Tam uwielbiam spędzać. Kocham lasy, kocham jeziora. I to jest moje miejsce, do którego na pewno wrócę. Kolejne pytanie. Myślę, że ty sobie z nim poradzisz. Niektórych zaskakuje. Kim jesteś? Wiesz co? Jestem dobrym człowiekiem. Jestem ziemskim aniołem, bo bardzo często, ja to czuję, ja to wiem. Odkrywam w sobie, coraz więcej mam takich pokładów miłości, które naprawdę odczuwam i wiesz, ja zasypiam, ja po prostu czuję taką radość, takie szczęście i tak wysyłam to, że życzę to każdemu człowiekowi na ziemi, bo każdy z nas zasługuje po prostu, żeby być człowiekiem szczęśliwym i tego każdemu z całego serca po prostu życzę. Żeby odnalazł, odkrył siebie i żeby tak naprawdę zrozumiał, po co tu jest, żeby odnalazł tą swoją wewnętrzną moc, bo każdy z nas ją ma. I swoją jakby drogę też. Dokładnie. Bo niektórzy całe życie szukają, błądzą. Tak, dokładnie. A to jest na wyciągnięcie ręki. Dobrze. Z jakiego osiągnięcia jesteś najbardziej dumna w swoim życiu? Z Iwony doradzi. Dobrze. Gdybyś miała napisać książkę o samej sobie, jaki by miała tytuł? Iwona doradzi. Iwona doradzi. Wiesz, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Myślę, że o swoim życiu, o swojej historii. Pierwsza myśl. Nie wiem, od zera do rekrutera. Okej, no i dobra. Czy masz jakieś sposoby, techniki, rytuały, które pomagają ci być zmotywowaną, utrzymać jakby odpowiedni poziom produktywności? Spacery. Bardzo często, jeżeli na przykład jestem gdzieś tam, wiesz, przeciążona, bo bodźce mamy na zewnątrz wszędzie i dlatego też bardzo tutaj polecam każdemu z was, żeby być uważnym, co słuchamy, czego oglądamy, bo wszystko to się programuje w naszym umyśle. Dlatego ja nie oglądam telewizji i żadnych wiadomości, nie programuję się jakimiś wojnami czy nie wiadomo czym. Skupić się przede wszystkim na sobie, uprawiać sport, taki, który będzie dawał przyjemność, niekoniecznie nie trzeba się katować, aczkolwiek robić to z przyjemnością. Mieć czysty umysł, wyłączyć telefon, odbodźcować się, po prostu zrobić coś fajnego, czy nawet fajną muzykę, potańczyć, takiego po prostu, żeby się naładować, bo tu chodzi o to, żebyśmy po prostu, przecież my też oddajemy tą energię i często jest Myślę, tak, że oddajemy częściej niż bierzemy. Dokładnie, dlatego trzeba to umieć też, musi być równowaga, bo ja byłam taką osobą, że po prostu wszyscy Iwona,
a ja byłam, dętka i na tamten moment nie wiedziałam, jak mam siebie doładować, więc jakoś to robiłam intuicyjnie. Dzisiaj już wiem, dzisiaj stawiam granice, mówię o swoich potrzebach i dobrze mi z tym. Kiedyś się bałam powiedzieć tego, co myślę, albo nie odmawiałam, bo nie chciałam komuś zrobić przykrości, albo bałam się też odrzucenia, bo u mnie też była bardzo duża rana odrzucenia. I dlatego zawsze stawiałam innych ponad siebie, a dzisiaj już najpierw ja, a później reszta. Jakie słowo denerwuje cię najbardziej? Masakra. Jakie są twoje ulubione filmy? Facet. Mogą być seriale też. Tak? To tak. Facet na święta na Netflixie. Bardzo lubię ten serial. Inna ja, to jest właśnie o tych ustawieniach systemowych. Co tam jeszcze ja lubię? Bardziej ja tak dokumentalne zawsze się interesowałam niż ogólnie filmów to bardzo mało. Nie wiem. Nie wiem, może mi się przypomni chyba. To może być tyle. A postaraj się opisać siebie 3 słowami. Radosna, szalona i ambitna. Co jest twoją największą pasją poza pracą, poza tym, co się zajmujesz zawodowo? To jest też ciekawe pytanie. Pasję teraz bardzo lubię sport. Mój były partner, z czego jeżeli Robert to oglądasz, to bardzo ciebie pozdrawiam, mnie zaszczepił. Teraz zaczynam odkrywać swoją pasję na pole dance. Także tak zdradzę dzisiaj, wjechała rura u mnie w domu i teraz będę chciała po prostu się bardzo na tym skupić, bo fajnie to robię to dla siebie, dla też nie dość, że swoją kobiecość wydobywam, tańczę dla siebie, to też pozwoli mi to wymodelować, wysmuklić moje ciało. No i oczywiście spacery z psem, bardzo dużo spędzam z Feniksem czasu, bo rano mamy też tak prawie godzinę spaceru, później 2 godziny, więc tak naprawdę ja 3 godziny jestem na spacerach dziennie. W jaki sposób najczęściej marnujesz czas? Czasami jak długo śpię, a powiem szczerze, że jako nastolatka bardzo dużo spałam, byłam nocnym markiem, siedziałam do późnej nocy, nieraz do 3 w nocy. Ja ogólnie zawsze w nocy funkcjonowałam. Ja w nocy pisałam swoją pracę magisterską, później w dzień na przykład spałam. Więc to było dla mnie bardzo ogromne marnotrawstwo czasu i do dzisiaj uważam, że po prostu wstawanie już nawet o 10 godzinie i dzisiaj mi się właśnie to zdarzyło, to ja mówię ja miałam budzik na 7, bo brakuje mi tego czasu i wiem, że tyle rzeczy mogłabym zrobić. Także to no na przykład takie jakieś, nie wiem, oglądanie telewizji, leżenie, ja nie lubię, ja lubię coś robić po prostu, czy nawet coś fajnego posłuchać, coś, co mnie rozwinie, zmotywuje, czy właśnie coś zrobić dla siebie. Teraz właśnie najważniejsze dla mnie jest zatroszczyć się właśnie o siebie i żeby stawiać tą właśnie Iwonę na pierwszym miejscu. Już teraz też tak mam, że godzina 17, ja już telefon out, a kiedyś to wiesz, 21, ktoś do mnie dzwonił, 22, tak, jestem jeszcze, rekrutowałam, pomagałam. Nie, dzisiaj już cenię sobie też ciszę, spokój, lubię właśnie w naturze spędzać aktywnie czas. Na co wydajesz najwięcej pieniędzy?
A. Wiesz co? Jak to kobieta? Dużo też tak ostatnio, od jakiegoś 3 lat, dużo na szkolenia wydawałam pieniędzy. Aczkolwiek to nie jest wydawanie pieniędzy, to są najlepsze wydane pieniądze. Na zdrowe jedzenie. Lubię zdrowo się odżywiać, nie jakieś tam frytki, hamburgery, bułki szybkie. Uważam, że takie osoby, które po prostu gdzieś tam ciągle to spożytkują, to też nieświadomie po prostu nie dbają o siebie, bo to jest też ważne, co wkładamy do siebie, więc no wiadomo, ciuchy, perfumy. Lubię też dobrej marki perfumy. Czy masz jakieś doświadczenie życiowe z przeszłości, które wpłynęło na twoje życie? Tak, samo to, że poznałam chłopaka, który mnie tutaj sprowadził do Holandii. To jest moje doświadczenie życiowe, bo gdyby nie Przemek, to mnie by dzisiaj nie było. Miejscu. On tak naprawdę, zawsze mówiłam, jeszcze wracam, tylko chwileczkę powiem, powiedziałam, że nigdy nie pojadę do Holandii, nigdy nie będę pracowała na szklarni, a pierwsza praca, którą przyjechałam, słuchajcie, to była praca na szklarni i pamiętam, jak dzisiaj szłam. To również była taka moja pierwsza praca. Szłam z tym wózkiem w tej rajce i ja mówię, kurczę, Iwona, w życiu nigdy nie mów nigdy i nigdy już nie mówię nigdy. No. To jest twoją największą słabością. Słodycze, chipsy, a szczególnie te z Lidla takie, tam jest jakaś przyprawa uzależniająca, wiesz? To są serowe takie z posypką, no po prostu uwielbiam je, no to mnie gubi. Co jest dla ciebie najważniejsze w relacjach międzyludzkich? Przede wszystkim szczerość, przede wszystkim dobre życzenie drugiemu człowiekowi, bo mówi się czasami, że człowiek jest szczery. Dla mnie najważniejsze są intencje. Co się kryje pod szczerością intencji, bo można mówić, ja zawsze mówię tak, energii nie oszukasz, bo my czujemy. Pięknie można mówić, natomiast energii się nie oszuka i czuć, co się kryje pod daną intencją, więc dla mnie to są takie kluczowe właśnie, z jaką intencją idziemy, bo wiadomo, nikt nie jest ideałem, każdy z nas popełnia błędy, ale jeżeli moje zamierzenia były dobre i ja chciałam dobrze, to okej, gorzej, że rzeczywiście chciałam na przykład, pod tym kryła się na przykład zła intencja, nie? Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie z dzieciństwa? Jak chodził gwiazdor. I rozdawał prezenty. I rozdawał prezenty i pamiętam taką sytuację, moi rodzice, oni naprawdę śmiesznie to, bardzo mądrze, fajnie to robili, ponieważ ja bardzo długo wierzyłam w Gwiazdora, w Mikołaja i pamiętam taką sytuację, jak spałam z mamą w łóżku i nagle mama mnie budzi w nocy i mówi, Iwonka, słyszysz? A ja tak ja mówię, co? Ona mówi, Mikołaj idzie, że przyszedł już, a ja gdzie? I pod tą kołdrę. I właśnie rano się budziłam i na przykład nie zapomnę, jak czekolada jeszcze w tamtych latach była marchewka zjedzona dla reniferów, było sianko zabrane i w butach mieliśmy wsadzoną czekoladę, które takim złotym napisane było, że Święty Mikołaj bardzo dziękuję. A na tamte czasy to naprawdę był luksus. W ogóle jeszcze coś świecącego, jakieś mazaki, no to były lata 80, 90 rok. No. Także, no i te czasy, jak się do babci jeździło, to były też niesamowite wspomnienia, jak z kuzynem krowy zaganialiśmy o 5 rano na Kocoń. Także piękne to były czasy. Czy masz jakieś nawyki, które chciałabyś zmienić w sobie? Tak. Dużo jeszcze jest. To znaczy dużo. Nie jest ich dużo, ale jest. Ale pracuję nad nimi. Nad swoimi nawykami. Bardzo dużo pozmieniałam. I oczywiście jeszcze gdzieś tam głowa podpowiada, ale już mówię nie. Jesteś na dobrej drodze już. Kto jest mocniejszy? Ja czy mój umysł? Już nie dam się temu gremlinowi po prostu pokonywać, bo to już to ja już decyduję, nie on.
Czy w swoim życiu robisz to, co zawsze chciałaś robić? Wiesz, powiem ci, że dzisiaj sobie zdałam sprawę, że tak. Bo to, co powstawało w moim umyśle, zawsze się manifestowało. Mało tego, mam 3 mapy marzeń, które robiłam sprzed 3 lat. I powiem ci, że w tym roku nie robiłam, bo tam jest jeszcze tyle rzeczy, które już się zmanifestowały, ale które jeszcze są do zmanifestowania i ja wiem, że one będą. I właśnie, wiesz, ostatnio spontanicznie mówię, chcę kupić sobie rurę. Właśnie taką tą do pole dance. I na swojej mapie miałam marzeń, tańczę na rurze i jestem z tego dumna. Po 3 latach jest u mnie w domu. Także manifestuje się. Jakie są twoje cele na najbliższy rok? Dobre pytanie, bo to jest wszystko jeszcze związane ze mną. Ja cały czas pracuję ze sobą, także przede wszystkim zmiana mieszkania. To jest mój cel, ponieważ jestem już za długo i cały czas moja dusza mi mówi, że zamknij już ten rozdział. To jest taki mój właśnie główny cel. Wyprowadzka. To jest taki mój drugi cel i dałam sobie też do końca roku. I jest jeszcze cel taki, żeby właśnie skończyć swoją kadencję jako rekruter. To jest mój cel i przejść do następnego etapu. To są takie moje główne 3 cele. Czy masz jakieś kompleksy? No pewnie, każdy je ma. Moim kompleksem były moje nóżki, które już teraz akceptuję, które pokochałam, które zaakceptowałam przede wszystkim. No jestem taka, jaka jestem i myślę, że każdy z nas ma jakieś swoje kompleksy, tylko że tak naprawdę ja sobie zdałam sprawę, że to my je widzimy. Bo ktoś tego w ogóle nie widzi. Ktoś mi na przykład powie, a co ty gadasz, ty masz tak zarąbistą kuźwa figurę, że ja bym chciała mieć taką. A tak naprawdę to jest w mojej głowie, to jest mój obraz siebie. Dlatego zmieniam ten obraz siebie i swój koncept siebie przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, bo to jak my siebie widzimy, tak widzą nas inni. Dokładnie, ja ostatnio nawet widziałem jakiś taki filmik czy post gdzieś w internecie, że powiedzmy, narzekamy na swoją pracę, a niektórzy ludzie są bezrobotni. Dokładnie. Narzekamy, że mamy za małe mieszkanie, a niektórzy ludzie są bezdomni. Dokładnie. Dlatego właśnie przeczytałam, mam taką fajną książkę, Magia, która mówi o wdzięczności. Ja praktykuję wdzięczność, naprawdę cieszę się z tego, co mam, kogo mam przy sobie. Bo kto wdzięczności nie ma, ten nie jest szczęśliwy i nigdy nie będzie też miał w życiu dużo, bo on nie będzie umiał docenić tych małych rzeczy. Właśnie najpierw nauczmy się doceniać tych małe rzeczy, a dopiero przyjdą te duże. A zazwyczaj ludzie chcą od razu już wszystko już od razu, a nawet są nieszczęśliwi tak naprawdę i nie dostrzegają to, co mają. Dopiero jak stracą, to dopiero wtedy widzą, że nie docenili. Dlatego doceniajmy i cieszmy się, naprawdę. Na kim możesz polegać najbardziej? Na mamie. Na bracie. Na tacie. Tak wymieniłam właśnie dużo mam też fajnych istotek, dużo mam przyjaciół wokół siebie, mam naprawdę wspaniałych ludzi wokół siebie. Renia, Monika, Basia. Naprawdę jest dużo istot, które dobrze mi życzą i ja im też dobrze życzę. Czy masz jakiś talent, który uważasz, że zmarnowałaś? Tak, oczywiście. Bardzo ogromny talent. Jaki? Umiem naśladować Marcina Dańca. Tak.
Jako dziecko w ogóle miałam bardzo artystyczną, ja w ogóle mam artystyczną duszę i mi się wydaje, że w poprzednim wcieleniu byłam jakąś artystką. I wiesz, ja jako dziecko miałam coś takiego w sobie, że ja umiałam naśladować głosy. Ja na przykład swoją nauczycielkę naśladowałam. Mnie brali bardzo często na występy, na wyjazdy teatralne. Ja też po prostu, moim marzeniem było zostać aktorką. Tylko, że no ja gdzieś można powiedzieć, może, że wychowałam się też na wsi, rodzice też nie mieli takiej siły po prostu, żeby mnie wybić, ale ja bardzo dużo niesamowitych talentów miałam w sobie i mam. To możesz coś tego Marcina Dańca zaprezentować? Ale ja nie życzę sobie, żeby panowie plumkali. Ale śmieszne. Tak, to ja. Nawet kiedyś było napisane w gazecie Daniec z Kleszczyny, bo ja pochodzę z Kleszczyny, takiej małej miejscowości i pisano, no w gazetach nawet, dziś mama na pewno ma te gazety. Jakie są 3 rzeczy, których nauczyłaś się w ostatnim roku? Dyscyplina. To jest klucz, słuchajcie. Dyscyplina to jest naprawdę, bez dyscypliny niczego w życiu nie osiągniemy. Nauczyłam się przede wszystkim kontrolować swoje emocje, bo kiedyś byłam bardzo wybuchowa, ale to tylko dlatego, że po prostu dużo było tych emocji i nie miałam nad nimi kontroli, a zawsze mówiłam, bo ja jestem emocjonalna. I nauczyłam się tak naprawdę pracować nad sobą, nad swoimi właśnie emocjami i decydować przede wszystkim, nie oceniać. Kiedyś bardziej oceniałam innych, a teraz po prostu biorę życie w swoje ręce i wiem, że nikt inny nie jest za nie odpowiedzialny, tylko ja. I naprawdę jest mi dobrze z tym. Co było twoją największą porażką i co z tego wyniosłaś? Kurczę, porażką? Może porażką nie, wiesz. Może tak największą nauką, lekcją. Wiesz, lekcją dla mnie było to, żeby bardzo patrzeć, że to, co dajemy, to zawsze do nas wraca. I kiedyś miałam taką sytuację, że bardzo źle potraktowałam jedną osobę i do mnie to po jakimś czasie wróciło. Czyli karma wraca. Tak, karma wraca. To, co dajemy, to otrzymujemy. Prędzej czy później. I naprawdę to mi bardzo dużo pokazało, że wtedy bardzo źle zrobiłam, bo zrobiłam bardzo przykrość tej osobie i to, co ona wtedy, co to do mnie wróciło, to poczułam to, co poczuła ta osoba wtedy, kiedy ja to jej zrobiłam. Mhm. I to było taką moją, naprawdę takim strzałem, że właśnie, że to, co dajemy, to otrzymujemy od życia. Dobra, powiedz mi, w wykonywaniu jakiej pracy byłabyś zupełnie do niczego? Takiej, żeby musiała coś iść robić, siedzieć od A do Z i jedną czynność. Ja na przykład uważam, że monotonna praca, tak, powtarzalna, że wiem, co mnie jutro spotka, co będzie i to po prostu na dłuższą metę. Nie, to nie jest dla mnie. Ja właśnie uważam, że człowiek powinien wykonywać swoją pracę z pasją, obojętnie jaka ona jest, bo pasją na przykład będzie sprzątanie, pasją będzie na przykład dla mnie praca to jest taka, że ty idziesz uśmiechnięta i cieszysz się, że idziesz do tej pracy. Obojętnie co będziesz robił. Czy jest coś, co zawsze chciałaś zrobić, ale nie miałaś odwagi? Tak, skoczyć na bańkę. Na bungee? G. Tak. Właśnie się ostatnio zastanawiałam i to mi dało, myślałam o tym i mówię, kurczę, co to by było, gdybym się nie bała? Byśmy wszystko robili, byśmy skakali z bungee, z samolotów, różne rzeczy byśmy robili. Mhm. I to gdzieś fajne jest, bo chcę poczuć tą adrenalinę. To też siedzi w naszej głowie. To też siedzi w naszej głowie. Od czego jesteś uzależniona?
od słuchania podcastów takich już rozwojowych, ale to jest fajne uzależnienie, dobre. No to już mówiłam o chipsów, tych właśnie z Lidla, tych z posypką. Tak, słodycze też bardzo lubię, więc to takie, ale staram się świadomie je przyjmować. Gdybyś miała dodatkową godzinę dziennie, na co by się przeznaczyła? Nie wiem, czy by ta godzina dziennie coś zmieniła tak naprawdę, no nie wiem, no kurczę, no co, no lubię pracować, lubię tworzyć, lubię kreować. Ja co chwilę coś tworzę swojego, piszę też swoje autorskie kursy, więc myślę, że na to bym przeznaczyła, wiesz. No, mój dzień jest tak wypełniony teraz, że no do tego spacery, no to nie wiem, może bym godzinę przeznaczyła na dodatkowy spacer z Feniksem albo na ćwiczenie po prostu, wiesz. Kim chciałaś zostać, jak byłaś dzieckiem? Aktorką. Czy potrafisz sobie poradzić z krytyką? Tak, potrafię. Okay. Ogórek czy pomidor? Pomidor. Okay. Arbuz czy melon? Melon. Okay. Zadałem te 2 pytania nie bez powodu, bo jest to, znalazłem to sam, jest to najkrótszy test pokazujący naszą osobowość. I ja też zrobiłem ten test. Co prawda ja wybrałem chyba ogórek i Arbuz? melon chyba? Aha. Już nie pamiętam. W każdym razie zgodziło mi się to, więc jak chcesz sobie później sprawdzić, to możesz wyszukać najkrótszy test na typ osobowości w internecie. Dobrze, a teraz mi idzie zdradzić? Co to by było? Musiałbym zrobić research internetowy, dobrze. Także jakby ktoś chciał, to może podlinkuję to w opisie tego filmu dla zainteresowanych. No, taka ciekawostka. Czy masz więcej pieniędzy, czy więcej wolnego czasu? Pieniędzy. W trakcie robienia czego tracisz poczucie czasu? W trakcie właśnie kreowania, robienia coś takiego, pisania czy tworzenia. Ja tak jak powiedziałam, no ja zawsze coś uwielbiam tworzyć, kreować. Praca kreatywna. Tak. Także na tym tak, że o wow, nie wiem kiedy mi zleci czas. Lubię uczyć się nowych rzeczy. Zresztą jestem bardzo dużym samoukiem i lubię coś po prostu tworzyć. Czego nie lubisz, co cię najbardziej denerwuje u innych osób? Co mnie denerwuje u innych osób? Burowatość. Albo jak ciągle mówią masakra, albo są niezadowoleni na przykład, robią, to się wtedy zastanawiam, no to po co też właśnie tak, to mnie właśnie takie denerwuje, że coś robią i furkają z takim przymusem, to jest takie właśnie dla mnie, tylko że mi to też pokazuje, jak ten człowiek jest nieświadomy. Też. Dokładnie. Albo takie, co to nie ja. Właśnie zawsze takie wywyższanie się, że jestem lepszy od ciebie, albo na przykład jeżeli ktoś wytyka komuś błędy, krytykuje innych, to tak naprawdę właśnie on mówi o sobie. Kiedy pierwszy raz uświadomiłaś sobie, że nie jesteś już dzieckiem? Ja chyba ciągle nim jestem. Czasami. Gdybyś mogła zamieszkać w dowolnym miejscu na świecie, gdzie by to było? Na pewno to by były ciepłe kraje. Hiszpania albo Portugalia, Wyspy Kanaryjskie. Na pewno tam, na pewno Europa. Ale tam, gdzie jest słońce, bo ja kocham słońce, słońce to ciepło, słońce to moja natura. Ja po prostu żyję tam, gdzie to jest moja energia. Ja jej potrzebuję, dlatego troszeczkę w Holandii się bardzo męczę. Czy trudniej jest być dzieckiem czy dorosłym? Dorosłym. Kto jest dla ciebie najważniejszy na świecie? Ja. Dobrze, czy jest
coś, co chciałabyś powiedzieć na koniec? Może jakieś podsumowanie, może jakąś złotą radę, może jakieś swoje własne przemyślenie dla widzów, dla słuchaczy? Powiem szczerze, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz, Oskar, za tą rozmowę. Totalnie się do niej nie przygotowywałam. Ja w ogóle również, jak nie zwykle. wiedziałam, jakie będą pytania. I nawet jak przyjechałam tutaj, mówię do Oskara, mówię, wiesz, Oskar, ja nawet nie wiem, o czym my będziemy rozmawiać, ale mówię, że po prostu popłynę z serca i każdemu to radzę, żeby płynąć w tej szczerości, żeby właśnie być w tym wszystkim prawdziwym, żeby mówić to, bo to idzie automatycznie, to się nie zastanawiasz, to się nie przygotowujesz, po prostu idziesz za tym czuciem i to jest wtedy takie fajne, lekkie i każdemu to życzę, żeby właśnie otworzył to swoje serce i zaczął czuć. I tak jak powiedziałam też wcześniej, pracować nad sobą. Jeżeli ktoś będzie chciał, żeby wskazać mu jakąś drogę, podpowiedzieć, od czego ma zacząć, to bardzo serdecznie zapraszam. Mogę tylko na własnym przykładzie powiedzieć, jakie były moje pierwsze kroki, do kogo, kto był moim pierwszym takim nauczycielem. Teraz jest ich bardzo dużo, przekazują wiedzę i myślę, że ja kiedyś też będę tą wiedzę przekazywała, bo właśnie o to chodzi, że jesteśmy takimi zapalnikami już, jak my to odkryjemy, dojdziemy, zrozumiemy przede wszystkim, to tak kiedyś był taki fajny obrazek, że jedna zapałka i wtedy idą wszystkie zapałki, nie? Że od jednej zapala się druga, od drugiej Trochę trzecia. efekt domino. Dokładnie. Ja Także. również chciałem Tobie podziękować za to, że przyjechałaś, że zgodziłaś się opowiedzieć swoją ciekawą historię. Zachęcam Was, drodzy widzowie, słuchacze, jeżeli coś wynieśliście z tego filmu, napiszcie komentarz, co Wam się spodobało, co Was zainspirowało. Udostępnijcie ten film dalej, bo to jakby promuje fajne, wartościowe materiały na tym kanale. I cóż, dziękuję Wam za oglądanie, Tobie za przybycie i widzimy się w kolejnym podcaście. Dziękuję bardzo. Cześć. Cześć.